Seria Powołanie Dominikańskie odpowiada na nowo na pytanie, kim są i po co są Dominikanie. Naszym poszukiwaniom towarzyszą wyjątkowe okoliczności. Ten film ukazuje się zaledwie parę dni po zakończeniu szczególnego wydarzenia, odbywającej się tym razem w Krakowie, kapituły generalnej, która gromadzi moich braci ze wszystkich kontynentów i podejmuje kluczowe decyzje dla zakonu na kolejne 3 lata. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym dominikanie.pl, a dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Manado i Mariusz Gumułka, świeccy dominikanie z Fraternii Świętego Alberta Wielkiego w Krakowie. Bardzo serdecznie was Dzień dobry. Witam w środku. Amen. Małgosiu, Mariuszu, powiedzcie, co to znaczy być świeckim dominikaninem? Bo dla kogoś, kto słyszy to po raz pierwszy, może to brzmieć trochę jak oksymoron. Świecki, a dominikanin. Więc co to znaczy? Co to znaczy być świeckim dominikaninem, świecką dominikanką? Obydwa te człony stanowią naszej tożsamości. Świecki, świecka, dominikanin, dominikanka. Świecki, świecka to znaczy, że jestem osobą, która, jak widać, żyje w świecie, zarabia pieniądze, utrzymuje dom, często ma rodzinę, wychowuje dzieci, spełnia wszystkie obywatelskie, społeczne powinności, które powinna spełnić. Dominikanin, dominikanka, no to zakonnik. Czyli ktoś, kto jest na mocy reguły i przyrzeczeń realnie włączony w strukturę zakonu. No i teraz jak to połączyć? Jesteśmy osobami, które jako świeccy dominikanie, czyli tercjarze, są włączeni w zakon, podlegamy jurysdykcji prowincjała, generała zakonu. Jesteśmy zrzeszeni we fraterniach, czyli w grupach, które najczęściej mieszczą się przy klasztorach dominikańskich. Mamy swoich przełożonych, swoje rady, ale nie mieszkamy w klasztorach. Bywamy tam często, czasami prawie całą dobę, ale nie mieszkamy w klasztorach. Mieszkamy we własnych domach, z rodzinami, bądź samotnie, w małżeństwach lub jako osoby właśnie, jako single czy osoby samotne. Natomiast, no właśnie, mieszkamy w świecie i staramy się te dwie drogi naszego powołania harmonijnie ze sobą łączyć. Tak, żeby z tego wyszła piękna jakość. To brzmi bardzo ciekawie i ta odpowiedź wydaje mi się taka kompletna, ale może Mariuszu, chciałbyś coś do tego jeszcze dodać ze swojej perspektywy? Dla mnie to przede wszystkim wielka przygoda. Łączenie tego świata świeckiego ze światem dominikańskim. Trochę na zasadzie, można powiedzieć, Tomasza z Akwinu i Sumy, wyjścia i powrotu. Że w pewien sposób wychodzimy z zakonu, można powiedzieć, budujemy na nim i wychodzimy do świata, gdzie będąc świeckimi mamy możliwość pójścia w takie miejsca, gdzie ojcowie niekoniecznie pójdą, bo też może niekoniecznie będą chcieli tam pójść, albo będą chciani, żeby tam poszli. Natomiast my, łącząc te dwa światy, o czym Gosia tutaj powiedziała, możemy spotykać ludzi, którzy potrzebują tego, żeby porozmawiać o takich światach, o łączeniu, a dla nas samych jest to budowanie na charyzmacie dominikańskim, przebywanie w pobliżu klasztorów dominikańskich i oświetlanie tym blaskiem swojej rodziny, swoich środowisk, w których jesteśmy. Zaraz dopytam jeszcze o to, na czym polega to oświetlanie, czy skąd wydobywa się ten blask, ale pojawiło się w wypowiedzi Gosi słowo, które może być niezrozumiałe dla wszystkich, czy to jakieś nowe słowo, bo powiedziałaś o tercjarzach, czy o trzecim zakonie. To
To co to jest w końcu? Czy to są fraternie, czy trzeci zakon, czy jesteście świeckimi dominikanami, czy tercjarzami? Co to znaczy? Obie te nazwy, czyli świeccy zakonu kaznodziejskiego, albo świeccy kaznodzieje, albo świeccy dominikanie, albo tercjarze, wszystkich tych nazw używamy wymiennie. Tercjarze są nazwą najstarszą. Tercjarze są nazwani od trzeciego zakonu, czyli trzecie zakony, które funkcjonowały i przy dominikanach, i przy franciszkanach, i przy karmelitach. To jest taka forma, którą zakon niesie praktycznie od samego początku, od jego powstania. W momencie, kiedy święty Dominik gromadzi najpierw mniszki, potem zwołuje braci, ale prawie natychmiast gromadzą się przy nim ludzie świeccy, którzy w jakiś przedziwny sposób, na pewno na mocy jakiejś duchowej tęsknoty, zbliżają się do tego człowieka, a potem do jego braci. I ta tęsknota i to zafascynowanie tą postacią i tym charyzmatem powoduje, że ci ludzie są blisko. No, w momencie, kiedy zaczyna ich przybywać, istnieje potrzeba, żeby stworzyć pewne struktury, wiadomo. Więc te struktury się tworzą. Najpierw jest to zakon, który jest nazywany zakonem od pokuty, bo głównie na pokucie, na modlitwie i na pokucie jest postawiony nacisk. Natomiast później w ramach rozwoju, w ramach głębszego rozumienia charyzmatu świętego Dominika i także w ramach tej potrzeby, którą współcześnie widzimy, no, ten nacisk przechodzi głównie na studium. My bardzo we fraterniach kładziemy na to nacisk, na intelektualne rozumienie wiary, no i w taki też sposób się formujemy. Czyli jakby tradycyjnie tercjarze, i ta nazwa jest nadal używana, ale współcześnie chyba, jak o sobie mówimy, to chyba bardziej świeccy Dominik. Tak, myślę, że tak. To też jest kwestia tego, jak podejmujemy nasze życie, że kiedyś bardziej rozumiano faktycznie i bardziej zwracano uwagę na ten element takiego pokutnego życia i wspierania pokutą. Dzisiaj, tak jak tutaj mówisz, studium ma ogromne znaczenie i my też kładziemy duży nacisk na studium, kierując się charyzmatem dominikańskim, a to wszystkie te filary życia dominikańskiego są ukierunkowane na apostolstwo, na głoszenie. Natomiast sama ta nazwa jakby tercjarze, trzeci zakon, ona jest gdzieś tam osadzona też w prawie kanonicznym, bo wynika też z prawa kanonicznego, natomiast no bardziej jest to nazwa taka tradycyjna, przy czym tutaj podejście jest takie, że te nazwy są wymienne i że zawsze staramy się bardziej jakoś godzić tymi nazwami, niż prześcigać się, która nazwa jest lepsza. Więc ja, Mariuszu, chciałbym wrócić do tego, co wcześniej powiedziałeś właśnie o tym niesieniu światła, czy o wprowadzeniu, właśnie łączeniu światów. To mi się łączy z misją dominikańską. Więc mniej więcej wiem, na czym polega misja braci dominikanów w tej formie zakonu niefraternianego. Jezu, to jakoś pierwszego. Nie chciałem użyć tego słowa. Bo Pierwszej gałęzi zakonu. Pierwszej gałęzi, może tak. Dzisiejszej doby. Że braci zakonu kaznodziejskiego. Ale nie będziemy się tutaj kłócić o priorytety, że pierwszy to lepszy, a trzeci to gorszy. Tak naprawdę historycznie mieliśmy rozmowę z mniszkami też wcześniej. Historycznie pierwsze były mniszki, więc to one są pierwsze. Chronologicznie, a może też w ogóle tak życiowo, bo ta modlitwa, ofiara życia mniszek jest czymś fantastycznym. Ale to dygresja, więc chciałbym wrócić do pytania o misję. Jakby jaka jest specyficzne powołanie świeckich dominikanów? Jaka jest wasza misja? Jak to rozumiecie? Jak ty to rozumiesz? Ja myślę, że ta misja, realizowanie tej misji w dużym stopniu zależy od konkretnej fraterni, na ile ma możliwości i sposób, w jaki funkcjonuje. My na naszym przykładzie możemy powiedzieć, że tutaj staramy się głosić w taki sposób, który po części bracia nam udostępniają miejsce w bazylice, na przykład w trakcie nabożeństw majowych czy w trakcie różańców. To jest jakby taki najbardziej widoczny sposób głoszenia i taki spektakularny, można powiedzieć.
Natomiast przede wszystkim to jest głoszenie życiem. To, o czym często mówi generał i ojciec prowincjał, żeby głosić życiem, świadczyć sobą w miejscach, w których jesteśmy, czy to w swojej rodzinie, czy w miejscu pracy, czy w środowisku przyjaciół, budując na charyzmacie dominikańskim. I tu znowu trzeba podkreślić jakoś to studium, które wydaje się, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest bardzo potrzebne, jego dowartościowanie, bo kiedy mamy tak duży dostęp do informacji, tak szeroki dostęp do informacji, potrzeba nam umieć te informacje odsiać, umieć docenić informacje i słowa, które są prawdziwe w natłoku słów. I studium dominikańskie, będące wyrazem pokory i takiego podejścia do badania prawdy zgodnie z zawołaniem dominikańskim, jest czymś, co bardzo pomaga. Pomaga też w pracy, pomaga w realizacji swojego życia takiego codziennego i pomaga też w życiu rodzinnym. Gosia, ty jakoś uzupełniłabyś to? Chętnie uzupełnię. Ja to rozumiem w ten sposób, że jesteśmy zakorzenieni na mocy naszych przyrzeczeń w zakonie, czyli w jego charyzmacie i w jego strukturze. I jeżeli rozumiemy to w najszerszy z możliwych sposobów, to znaczy, że jesteśmy w tym zakonie i duchowo, i strukturalnie, czyli są takie osoby, które służą modlitwą, cierpieniem, rozmową, posługą we fraterni, pełniąc różne funkcje wewnątrz fraterni, albo po prostu, nie wiem, opiekując się chorą osobą we własnym domu, będąc w łączności z zakonem. To też jest spełnianie, czy bycie wewnątrz zakonu. My nie jesteśmy w stanie tego procedować, stwierdzić, zmierzyć, tak? Kto więcej, w cudzysłowie, wysłuży swoją działalnością. Ja to rozumiem w ten sposób, że będąc w zakonie, jestem otwarta i dyspozycyjna. Niejednokrotnie zdarzało mi się, że zaproszenia, które do mnie kierowano, jak chociażby to, absolutnie przerastały moje pomysły na własne życie. I często tak jest, że te zaproszenia, które przychodzą od członków zakonu, czy od potrzeb fraterni, czy od ojca prowincjała, czy od jakiejś konkretnej wspólnoty, czy od rady prowincjalnej. To są zaproszenia, które musimy im podołać, musimy im sprostać. Natomiast w rozwoju duchowym wewnętrznym, to już jest jakaś miara, której nie da się tak bardzo jednoznacznie określić. Okej, ja chciałbym dopytać o jedną rzecz, bo mówicie o tym osadzeniu we własnym życiu, w tym środowisku, w którym się jest, więc chciałbym tak dopytać, jeżeli oczywiście macie na to otwartość, czy moglibyście się podzielić tym, gdzie biegnie wasze życie, gdzie to wasze dominikańskie, świeckie życie przebiega i jakimi drogami was prowadzi Bóg w tym, co robicie na co dzień. Myślę, że to może być też interesujące dla osób, które po raz pierwszy słyszą o czymś takim jak Trzeci Zakon czy Świeccy Dominikanie, bo a nuż ktoś zobaczy w was kogoś podobnego do siebie. Ja jestem z wykształcenia apolonistką, ale mam też trochę wykształcenia dziennikarskiego i zarządczego, więc pracowałam w różnych zawodach, ale teraz od kilkunastu lat uczę w jednym z krakowskich liceów, uczę polskiego i filozofii. Prywatnie mam rodzinę, jestem mamą dwójki młodych dorosłych, Natalii i Dominika, notabene. I prowadzę takie ustatkowane życie rodzinne, a pracuję właśnie te ostatnie lata w edukacji. Ja z wykształcenia jestem filologiem klasycznym z takim nakierowaniem trochę orientalistycznym, bizantynistycznym. Pracuję w imporcie świeżych warzyw i owoców, głównie z Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji, więc takich krajów, można powiedzieć, troszkę egzotycznych.
A prywatnie jest mężem żony Basi i ojcem trójki dzieci Zosi, Grzesia i Maci. Czyli można powiedzieć, wasze życie jest z jednej strony blisko tego, co można pomyśleć o zakonie, bo zakony zwykle są różnorodne, a z drugiej strony, że to jest takie, że jesteście głęboko osadzeni po prostu w takiej codzienności. Czyli bycie świeckim dominikaninem nie oznacza, nie wiem, jakiegoś oderwania od normalnego życia. Nie, wręcz przeciwnie, więc że nawet nasze ustawy, reguła mówią o tym, że to życie świeckie, obowiązek stanu, jak to się tradycyjnie nazywa, jest pierwszy przed wszystkim pozostałym. Także to życie świeckie jakby nas motywuje do działania i to w życiu świeckim odkrywamy swoją dominikańskość, swoje zakorzenienie w charyzmacie i swoją podległość regule. Ja bym jeszcze dodała, że to, co jest przepiękne i ja to bardzo lubię, bo to jest takie trochę chodzenie po grani, ale to jest ta próba, nieustająca próba uzyskania jakiejś równowagi pomiędzy tymi dwiema sferami, bo w jednym życiu wymaga się od nas profesjonalizmu i w pracy, i w rodzinie, i wszędzie tam, gdzie żyjemy, i kompetencji, i czasu, i to wszystko nas bardzo pochłania, ale to drugie życie, które jest życiem i wewnętrznym, i we fraterni, we wspólnocie, no też domaga się pewnej uwagi, działań, no i trzeba to godzić. Ja bym w ogóle powiedział, że to chodzenie po grani jest też takie ciekawe i z drugiej strony oprócz godzenia to jedno życie jest odskocznią dla drugiego życia. Że troszkę życie świeckie, życie w rodzinie, zakorzenienie w rodzinie w jakiś sposób realizuje nasz charyzmat, a bycie we fraterni, do fraterni wnosimy to z kolei, co z życia świeckiego mamy, to co mamy z życia zawodowego. Często się mówi o tym, że nasz zawód, profesja, którą wykonujemy, jest jakąś tam rękawicą, przez którą dotykamy świat i też w taki sposób widać bogactwo osób u nas we fraterni, że osoby, które mają różne wykształcenie, wykonują różne zawody, wnoszą bardzo różne spojrzenie na właśnie powołanie dominikańskie i na życie charyzmatem dominikańskim. Więc mówicie o tym godzeniu różnych elementów. Mniej więcej wszyscy wiemy, na czym polega życie świeckie. Natomiast do czego w zasadzie tak na twardo zobowiązują się wszyscy świeccy dominikanie i dominikanki? Co jest tym elementem takiego... który wyróżnia życie świeckich dominikanów od nieświeckich dominikanów, czyli albo w ogóle niedominikanów. I oczywiście, jeżeli są duże różnice między fraterniami, to też proszę, żebyście to zaznaczyli i ewentualnie podzielili się po prostu tym, jak to wygląda w waszej fraterni Alberta Wielkiego w Krakowie. No te 3 filary życia dominikańskiego, czyli modlitwa, studium, wspólnota, nas też obowiązują i my wchodząc do fraterni zobowiązujemy się do tego. Najpierw jesteśmy poddawani formacji, a potem zobowiązani do autoformacji, czyli do takiego działania, żeby nasz intelekt był cały czas gotów na nowe, otwarte wrażenia. Więc to studium, tak? Czyli musimy znaleźć miejsce, przestrzeń, czas na to, żeby cały czas czytać, dokształcać się, szukać, także o tym dyskutować, mierzyć się z różnymi poglądami. Modlitwa. W naszej regule jest zapisane, że jesteśmy zobowiązani do odmawiania brewiarza, czyli godzin brewiarzowych, porannych, wieczornych, no ponieważ nie mamy stałej godziny, tak jak bracia, którzy się schodzą w jednym momencie, musimy to tak na miękko, organicznie wprowadzić do swojego życia. Ja to na przykład robię tak, że rano siadam do brewiarza z kawą
i celebruję w ten sposób moje spotkanie z Najwyższym przy kawie. Mój syn, jak był mały, dosyć się temu dziwił i mówił, że nie jestem pobożną osobą, ale... Bo pijesz kawę modląc się, tak? Tak jest, ale teraz się już wszyscy do tego przyzwyczaili, że po prostu tak to wygląda. Odmawianie południowej godziny w tym momencie jest możliwe, od kiedy mam Kindla od paru lat, więc jakby szybciutko w tramwaju czy w autobusie. Więc jakby to godzenie, no tak to wygląda. Niektórzy mają jeszcze trudniej, na przykład przy małych dzieciach, no to trzeba być jeszcze bardziej, czy niemowlętach, które też mamy we fraterni obecnie, no to jeszcze bardziej wymaga takiej dobrej organizacji czasu i przestrzeni. Więc mamy modlitwę, studium. W regule jest zapis, że o ile możliwe, powinniśmy uczestniczyć w liturgii, we mszy świętej codziennie, o ile jest to możliwe. No i teraz na miarę naszych właśnie możliwości rodzinnych, zawodowych to jest realizowane. I wspólnota. Spotykamy się we fraterni, spotykamy się na spotkaniach ogólnych, czy formacyjnych, czy modlitewnych. No i tutaj już naprawdę w zależności od możliwości danej fraterni na terenie całej polskiej prowincji odbywa się to w absolutnie przeróżny sposób. My od czasu pandemii, kiedy zostało niejako wymuszone zmiana formuły spotkań, zaczęliśmy się spotkać online i teraz niektóre z tych spotkań także kontynuujemy w formie online, co umożliwia na przykład osobom spoza Krakowa zaangażowanie się w taką formę. Więc te 3 filary, modlitwa, studium, wspólnota, to są takie główne nasze wyznaczniki tego życia, czyli tak samo jak u braci, tak? Natomiast robimy to w taki bardziej właśnie samodzielny, organiczny sposób. Ja przyznam, że tak się wewnętrznie, nie wiem, może też na zewnątrz, bo nie skontrolowałem tego, uśmiechnąłem się, kiedy mówiłaś o tym odmawianiu brewiarza przy kawie, ze względu na to, że zanim wstąpiłem do zakonu i studiowałem moje świeckie studia, to z moim przyjacielem, z którym mieszkałem wtedy i dalej utrzymujemy kontakt, odmawialiśmy razem jutrznie i też piliśmy kawę wtedy, więc to jest dla mnie takie miłe wspomnienie z czasów studiów. To może powinieneś wstąpić do świeckich dominikanów. No, coś cię ominęło. No właśnie, może to ja się może minąłem z powołania, właśnie. Może tak. Jakbym wiedział, że są tercjarze, to może bym nie wstępował. Nie? Transfery wewnątrz-zakonne. Ciemnie. Jakby co, to zapraszam. No niestety nie da się przestać być duchownym, więc to już jak już ktoś jest duchownym, to nie może przestać być duchownym. Ale są też fraternie kapłańskie. Tak, i o tym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku z Pawłem Koniarkiem, ale to jeszcze może zapowiem później. Natomiast wracając do waszego życia, myślę, że to, co mówicie, jest bardzo zachęcające i że przypuszczam, że wiele osób, a przynajmniej jedna, bo ja, słuchając tego, zaczęła się zastanawiać, jak zostać świeckim dominikaninem, jak to praktycznie zrealizować. Nie? To nie jest tak, że macie billboardy w mieście i można zeskanować kod QR i się zapisać, tylko chyba jednak to, nawet żeby zdobyć informację o tym, gdzie się spotykacie i że jesteście, to trzeba się postarać. Tak. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że podstawą w byciu świeckim dominikaninem jest jednak powołanie i od tego się wychodzi, że to jest zaproszenie, głos, który się usłyszało i ten głos w trakcie formacji, która odpowiednio trwa podobnie jak w pierwszym zakonie u ojców, czyli jest postulat, jest nowicjat, są przyrzeczenia, które są odnawiane, to trwa około 6 lat, można składać przyrzeczenia wieczyste. I ten głos właśnie, który się usłyszało, ten głos powołania jest rozeznawany w tym czasie. On jest rozeznawany oczywiście dwustronnie. Z jednej strony przez konkretną osobę, która przychodzi, a z drugiej strony przez wspólnotę, do której przychodzi w trakcie formacji, w trakcie poznawania zakonu, poznawania danej fraterni, bo też fraternie, tak jak mówię, są różne, w różny sposób funkcjonują, różnie się organizują.
Także wstępuje się trochę tak dwutorowo, troszkę wstępuje się do zakonu, ma się powołanie do zakonu właśnie, do świeckiej części zakonu, do świeckich dominikanów, a z drugiej strony do bardzo konkretnej fraternii też w takiej formie, w jakiej ona jest, w jakiej się spotyka, jak często się spotyka, jak realizuje ten charyzmat w danym mieście, w danym miejscu, środowisku, z ludźmi, którzy tam też są. Bo tutaj ojcowie mają oczywiście jakieś studium generalne, jedno na całą prowincję i wszystko jest jakoś tak bardziej sformalizowane. Natomiast we fraterniach każda fraternia jest mocno autonomiczna, chociaż wszyscy podlegamy jurysdykcji zakonu. A jaki trzeba wykonać pierwszy krok, żeby zostać świeckim dominikaninem? Abstrahując od tego, że tym pierwszym krokiem, tak jak zwróciłeś uwagę, jest jakaś forma introspekcji, czyli pytanie Boga, którego spotykamy w sercu naszym o to, czy to jest dla mnie, czy do tego mnie wzywa, to jaki jest pierwszy krok na zewnątrz? Trzeba poszukać fraterni, która jest najbliżej miejsca zamieszkania. Taką mamy zasadę generalną, żeby uniknąć tak zwanego fraterningu, że szukamy wspólnoty, która jest blisko nas. Ma to też sens ze względu na logistykę, tak? Bo chcąc bywać w tej wspólnocie, nie powinniśmy wybierać wspólnoty w Gdańsku, jeśli mieszkamy w Krakowie. Więc szukamy tej wspólnoty i szukamy kontaktu do osoby, która jest za tę wspólnotę odpowiedzialna, czyli do przełożonego lub do całej rady, bądź też do asystenta fraterni. Asystentem jest zazwyczaj brat dominikanin. Czasami jest to też, jest oczywiście dopuszczalne, żeby to też była mniszka. Jest dopuszczone także, żeby to była osoba świecka, czyli świecki dominikanin, natomiast no, w polskiej prowincji nie ma takiej sytuacji. Na razie nie brakuje księży też. Nie brakuje braci, tak? I ten brat też ma taką szczególną rolę, bo no, on jest naszym takim trochę łącznikiem pomiędzy fraternią a pierwszym zakonem, więc ma też taką funkcję tutaj jednoczącą, ale też obserwacyjną, tak? Jest naszym przyjacielem, powinien być takim kimś, kto nas wspiera, też czuwa nad formacją w jakiś sposób, więc natomiast właśnie ten kontakt z przełożonym, z radą bądź z asystentem, no i najlepiej, gdyby to była rozmowa, po prostu. Rozmowa o oczekiwaniach, rozmowa, która pozwoli odpowiedzieć na pewne pytania, które mamy w sobie. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ja jestem od paru lat przełożoną naszej fraterni, więc jakby prowadzę te rozmowy z osobami, które przychodzą. I generalnie jest tak, że część osób przychodzi i mówi, ja z dominikanami jestem związana od zawsze. No i już wiem, że tutaj popłynie odpowiedź, że ja tu od dziecka, że ja tutaj przez jedno duszpasterstwo, przez drugie, no i teraz już chciałbym aż do śmierci i najlepiej od razu chciałbym złożyć przyrzeczenia wieczyste dzisiaj, teraz już natychmiast. Więc tacy ludzie są i to są ludzie, którzy bardzo blisko są związani z zakonem, znają jego charyzmat, znają mnóstwo osób z tego środowiska i czasami to utrudnia, ponieważ wejście do fraterni wymaga trochę cofnięcia się i popatrzenia na swoje życie właśnie z punktu powołania, o którym mówił Mariusz. Ale są też takie osoby, które przychodzą zupełnie z zewnątrz. Absolutnie z zewnątrz. Gna ich jakaś tęsknota i gdzieś tam usłyszały o fraterni, zainteresowały się, a ja rozmawiam z nimi, słucham i patrzę ze zdumieniem, a one mówią świętym Dominikiem. I to jest piękne. To jest absolutnie cudowne, mnie to zawsze inspiruje, bo to znaczy, że ta tęsknota, którą ci ludzie mają w środku, gna ich do przodu i do tego miejsca, gdzie oni spotykają ludzi, wspólnotę, gdzie będą mogli się rozwinąć, gdzie będą mogli poczuć to coś, czego szukają. To jest pierwszy krok. A jakie są następne? Po tej rozmowie, po znalezieniu odpowiedniego miejsca,
co się dzieje? Powiedzieliście postulat, tak? Tak, najpierw jest taki okres, powiedzmy, byciem kandydatem. A przepraszam, to bycie kandydatem polega na to, że ktoś jakoś przychodzi na takie bardziej otwarte spotkania fraterni, tak? I Tak, próbuje, rozumiem, czy to jest... obserwuję, tak wstępnie obserwuję. On trwa różnie, to troszkę zależy też od tego, jaki jest system formacji w fraterni przyjęty. Więc on może trwać około 2-3 miesiące, czasami może trwać troszkę dłużej, bo to też zależy, kiedy rozpoczyna się postulat. Jeśli on jest taki cykliczny, no to wtedy jest uzależniony od tego takiego cyklu formacyjnego we fraterni. Często ten cykl formacyjny jest jakoś powiązany z uroczystościami patrona fraterni, na przykład u nas tak jest, bo wtedy są odnawiane przyrzeczenia i składane przyrzeczenia wieczyste. Nasz patron to 15 listopada, święty Albert Wielki. Później jest się w postulacie, to jest taki najbardziej początkowy czas, kiedy troszkę bardziej przygląda się tej fraterni. I od nowicjatu wchodzi się do fraterni, ale jeszcze nie wchodzi się do zakonu. To podobnie jak u ojców. Jest się członkiem fraterni, uczestniczy się w niej, jest się na spotkaniach i później dopiero od pierwszych przyrzeczeń jest się członkiem zakonu. To jest taki już mocniejszy czas związania się właśnie z fraternią i też z charyzmatem, poznawanie go coraz bardziej. Tak jak mówiłem, no w różnych fraterniach różnie formacja wygląda, w różny sposób jest przeprowadzana, też można tak powiedzieć, ta ilość powołań jest bardzo różna i bardzo zależy od fraterni. Nasza fraternia jest taką, dzięki świętemu ojcu Dominikowi, obfitującą w powołania, ostatnimi czasy przynajmniej. Ten czas to jest taki czas z jednej strony położenia nacisku na studium, na poznawanie, na zżywanie się z całą fraternią jako wspólnotą, a z drugiej strony na wewnętrzną taką duchową wędrówkę, na szlifowanie tej dominikańskości, którą się odkrywa. Czasami oczywiście się tak zdarza, że ktoś na jakimś etapie albo za własnym rozeznaniem, albo za rozeznaniem Rady Fraterni, albo musi poczekać troszkę dłużej, albo w ogóle wycofuje się, bo to też nie jest takie jednoznaczne, że trzeba być, że to jest jedyna droga, bo ktoś może rozeznać, że są inne drogi, na przykład, że bardziej chce się związać z Franciszkanami w tym czasie. Byliście taki przypadek, że ktoś stwierdził, Że ktoś poszedł na drugą stronę do Franciszkanów? Tak, Do Franciszkanów chyba nie, ale nie było. do innych takich stowarzyszeń tego typu, to tak, to były takie osoby. Tak, w Krakowie klasztor dominikanów jest w zasadzie przy tym samym placu Wszystkich Świętych, co klasztor franciszkanów. No, mamy ulicę Dominikańską, Plac Wszystkich Świętych i ulicę Franciszkańską, więc rzeczywiście tutaj można wybierać. Z Dominikanie i Franciszkanie zmonopolizowali Wszystkich Świętych po środku. To zabawne. Mariuszu, powiedziałeś o tym, że jest coś takiego jak nowicjat we fraterni. Tradycyjnie w polskiej prowincji przynajmniej nowicjat zaczyna się od obłóczyn, jeśli chodzi o braci czy o mniszki. A jak jest ze świeckimi dominikanami, dominikankami? Czy też jest jakaś forma obłóczyn? Czy świeccy dominikanie noszą habity? Czy jak to jest? Tak, to jest ciekawy temat, bardzo ciekawy. Tak, u nas też są obłóczyny, też nazywa się to obłóczyny. I mamy fraternie habitowe i fraternie bezhabitowe. To znaczy, że są takie fraternie, w których faktycznie te obłóczyny następują w pełny habit, według wzoru dla świeckich. On w przypadku mężczyzn jest taki sam jak w przypadku braci, natomiast kobiet, tutaj przełożona czuwa, żebym nie popełnił błędów, w przypadku kobiet troszeczkę jest inny niż mniszek dominikańskich. Tam są małe różnice. Natomiast tych habitów można używać tylko na zamkniętych spotkaniach. Nie można publicznie się pokazywać w habitach. Świeccy nie mogą się publicznie pokazywać. Nie można też zdjęć udostępniać.
żeby zachować jednak tą świeckość, żeby się nie myliło ludziom, bo teologia habitu świeckiego jest troszkę inna niż habitu brata czy mniszki z pierwszego, drugiego zakonu. Natomiast fraternie bezhabitowe, takie jak nasza, przywdziewają szkaplerz, który później zamieniają na medalik w trakcie noszenia, żeby to było takie, powiedzmy, bardziej praktyczne. Szkaplerz, czyli taki kawałek materiału na sznurkach, tak? Tak, skrócona wersja takiego szkaplerza, jak tutaj Tak, szkaplerz. można pokazać. Tak. My nosimy medaliki, czyli Nosimy medaliki. właśnie troszkę tak zamienniki, powiedzmy, szkaplerza z świętym Dominikiem. Tak, z krzyżem. Tak jest. To już nie zobaczymy tego, ale to jest ładny medalik. Może warto kiedyś przyjść na jakieś spotkanie, prawda? Żeby zobaczyć. Natomiast z ciekawostek, każdy ze świeckich dominikanów ma prawo być pochowany w habicie. I na przykład my tutaj z Gosią mamy takie habity na tenże wypadek. Moja żona zawsze się tak przygotowuje i mówi, żebym pokazał jej, jak ewentualnie trzeba będzie ubrać, gdyby coś się nadarzyło. Jej, to takie dość mrożące krew w żyłach, no ale praktyczne. A twoja żona nie jest też świecką dominikanką, tak? Nie jest świecką dominikanką, natomiast cała rodzina jest związana z dominikanami, przychodzimy na msze, jesteśmy częścią takiego szerszego, można powiedzieć, pojęcia rodzina dominikańska. To jest pojęcie bardzo szerokie czasem. Ja może dopowiem, że w naszej fraterni, tak jak Mariusz powiedział, w ciągu ostatnich lat bardzo dużo osób napłynęło i obserwujemy też jakby zmianę takiego profilu osoby, która przychodzi. Są to osoby głównie młode, osoby, które mają rodziny, właśnie z małymi dziećmi. Na ostatnim spotkaniu mieliśmy taki żłobek fraterniany w kapitularzu. No jest to zdecydowana taka zmiana jakościowa, ale też to pokazuje, że przełamujemy pewien stereotyp, tak? Dawniej tercjarz czy tercjarka kojarzyli się i braciom, ale także osobom świeckim, kojarzyli się ze starą babulinką, która gdzieś tam w rogu kościoła odmawiała zdrowaśki. To już jest absolutnie nieaktualny obraz. Dzisiaj tercjarz czy tercjarka to są osoby właśnie bardzo często młode, bardzo dobrze wykształcone, z szerokimi horyzontami, szukające, świadomie szukające i świadome chcące się zakorzenić. Więc to są takie cechy, powiedziałabym, no, takie dystynktywne takiej osoby. Tak? Ja myślę, że to się dokonało też w związku z tym takim przejściem w tej terminologii między rozumieniem tego od pokuty i przede wszystkim takiego charakteru właśnie pokutniczego do tego apostolstwa, że to gdzieś za sobą pociągnęło też zmianę profilu osób, jakie przychodzą, chociaż na przykład nasza fraternia jest takim pełnym przekrojem, bo mamy osoby od wieku lat około 20 parę do osób 80 plus. Także jesteśmy tacy w szerokim spektrum. No i to jest bogactwo takiego środowiska, bo ten przekrój wiekowy, wielość stanów, które mamy, wielość zawodów, tak jak mówił Mariusz, macie wszystko, co chcecie. To jest taka trochę miniatura świata. I też te nasze wrażliwości, kompetencje, wykształcenie, to wszystko buduje bardzo różnorodne środowisko i myślę, że wielka zaleta takiego doboru, takiego układu. Mhm. Widzę, jak wasze twarze się rozpromieniają, kiedy mówicie o tym. To są takie blaski bycia świeckimi dominikanami. A czy są jakieś cienie, którymi chcielibyście się podzielić też z osobami, które nas słuchają, tak żeby ten obraz miał trochę właśnie przejść tonalny? Mroki trzeciego zakonu. Ojej. No to pewnie tak jak z tymi blaskami, jak tam w tej modlitwie na obu czynach, przyrzeczeniach jest, że uczestniczy się we wszystkich dobrach duchowych zakonu,
to z cieniami z kolei jest trochę tak, że też uczestniczy się w tych rzeczach, tak jak w całym Kościele, które niekoniecznie są fajne i pozytywne. I za to też gdzieś tam dostaje się, że tak powiem, jeśli ktoś wie w środowisku, że jest się świeckim, a coś się na przykład wydarzy niefajnego, czy ktoś się spotkał z czymś niefajnym ze strony dominikanów, czy ma jakieś złe zdanie o dominikanach, to po prostu wtedy można za to gdzieś tam spotkać się z krytyką. Albo z jakimś obśmianiem, czy z czymś takim. Ja bym powiedziała, że takim cieniem, nie, to nie jest cień, to jest po prostu realna trudność, która wynika ze świadomego życia. Każda wspólnota to są ludzie. I to jest piękno bycia z tymi ludźmi w sytuacjach euforii, szczęścia, wspaniałych momentów, ale są też momenty trudne. Tak? To tak jak wy macie trudne momenty we wspólnotach, czy my mamy też w rodzinach, to te trudne momenty we wspólnocie, we fraterni także są. One są bardzo różnego rodzaju, bo jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, mamy swoje przyzwyczajenia. No to wszystko się dzieje po prostu, tak? I ja bym powiedziała, że ten element ludzki jest ważny, chociaż czasami wymaga energii, czasu, ale to na pewno jest warte. Ta cena jest warta zapłacenia. Dobrze to słyszeć, że mimo tego, że obraz jest różnorodny, to dalej chce się go mieć u siebie, w sensie uczestniczyć w tym. Chciałbym was zapytać jeszcze o jedną rzecz, związaną z relacją pomiędzy braćmi, dominikanami, a świeckimi zakona. Jak wyglądają te relacje? No bo niektórzy mogą sobie wyobrażać, że właśnie ten asystent, to już trochę wybrzmiało w tym, co mówiliście, ale że ten asystent to jest taki duszpasterz. Ale to chyba jest bardzo zła analogia, no bo właśnie jak wy kierujecie swoim życiem, kto wyznacza wasze priorytety, jeśli chodzi o fraternię? Czy to jest tak, że tutaj właśnie przychodzi jakiś dominikanin z planem dla fraterni w teczce, czy jednak to jest tak, że macie na to wpływ taki organiczny i własnymi rękami? Asystent nie jest duszpasterzem. A jeśli ma taki pomysł, to świeccy dominikanie powinni bardzo szybko ten pomysł wybić mu z głowy, bo nie takie jest jego zadanie. My akurat mamy ogromne szczęście jako fraternia do doskonałych asystentów. Ojciec Ireneusz i ojciec Dominik byli asystentami, którzy z absolutnym zaangażowaniem byli i są z absolutnym zaangażowaniem i taką świadomością swojego miejsca i swojej roli towarzyszą nam, ale zasadniczo każda fraternia posiada demokratycznie, jak to u dominikanów, wybraną radę. W tej radzie przełożony, zastępca, mistrz formacji, więc mamy swoją władzę i mamy swoje zasady, swoją organizację. Asystent jest taką osobą, która nam towarzyszy, jest obserwatorem, doradza, czuwa nad duchową stroną, ale absolutnie nie ma i nie powinien mieć swojego planu na fraternię. Jeżeli tak jest, to nie jest to dobra sytuacja i powinna ulec zmianie. Cudownie jest i to jest bardzo owocnie dla fraterni, jeżeli kontakty fraterni z asystentem, rady z asystentem są co najmniej poprawne, a jeżeli są dobre i bardzo dobre, to służy to obydwu stronom. A jak bracia się angażują w życie fraterni? To jest tak, że nie wiem, bracia bywają jakoś na spotkaniach fraterni, czy są takie punkty styku, czy jakoś, nie wiem, wspierają proces formacji, albo nie wiem, głoszą jakieś konferencje, czy wykłady w ramach życia fraterni. Jest coś takiego, czy to raczej fraternia zamyka się
jakby, że zapewnia wszystkie swoje potrzeby w ramach swojego systemu. Przepraszam, trochę się zakręciły. Czy pewnie zależy to od fraterni, od tego, gdzie dana fraternia jest, przy jakim klasztorze jest, jak liczni są tam bracia. No my będąc tutaj w Krakowie, gdzie jest i studium, i duża liczba braci, którzy są wykładowcami, mamy takie, że tak powiem, większe pole manewru i większe możliwości do tego kontaktu. Z drugiej strony też z kolei w mniejszych klasztorach ci świeccy są chętnie angażowani w różne działalności, bo tego wymaga trochę specyfika i miejsce i po prostu potrzeby. My bardzo chętnie zapraszamy braci z wykładami różnymi, czy z jakimiś właśnie takimi inicjatywami. Sami z kolei też jesteśmy przez braci zapraszani do tego, jak już mówiłem, żeby brać udział, głosić czynny udział na nabożeństwach majowych, czy na różańcach, czy prowadzić drogę krzyżową. Ostatnio mamy taką inicjatywę, która już stała się tradycją, jak to w Krakowie, bo już drugi raz się odbyła, czyli opłatkowe spotkanie w okolicach Nowego Roku z braćmi i z fraternią żeńską też, krakowską tutaj. Także cały czas jakby budując na tym charyzmacie pierwszego zakonu, bo to jakoś z tego czerpiemy, jesteśmy w kontakcie i w dobrych relacjach i to też jest podstawa funkcjonowania naszego zakonu jako całości, pierwszej, drugiej i trzeciej gałęzi, żeby być w dobrych relacjach, żeby wzajemnie się uzupełniać i wzajemnie mówić o potrzebach, które są w danych środowiskach. Jeśli mogę dopowiedzieć, to ja w ogóle jestem głęboko przekonana, że my jesteśmy w takim miejscu w tym zakonie, czy bracia, mniszki, świeccy, jesteśmy w takim miejscu, do którego jesteśmy uzdolnieni. No, prawie każda świecka dominikanka kiedyś miała marzenie, żeby zostać mniszką. No, pewnie. Prawie każdy świecki dominikanin gdzieś tam pewnie myślał o tym, żeby wejść do struktury pierwszego zakonu. Ale ta konstytucja naszego życia daje nam takie możliwości. Natomiast ja jestem absolutnie głęboko przekonana, że wtórnym jest to, czy jesteśmy w tym, czy w tym miejscu. Charyzmat jest taki sam i on jest tak potężny i tak dopełniający się, że ja czasem trochę nie rozumiem właśnie takich jakichś oporów. Jak widzę mniszkę, to wiem, że to moja rodzina. Jak widzę brata, to wiem, że to moja rodzina. Często też w rozmowach obracamy się w jednym środowisku. Mamy mnóstwo przyjaciół we wszystkich trzech gałęziach. Mówimy tym samym językiem. Czasami nam bliżej do brata czy mniszki niż do kogoś we własnej rodzinie. No, czasem tak jest, że ten słuch dominikański powoduje, że ten dialog, ta rozmowa, rozumienie pewnych spraw fundamentalnych jest takie samo. Okej, dziękuję za to, co powiedziałaś też teraz, co w ogóle mówiliście w trakcie tej rozmowy. Ja mam taką myśl, że w sumie to, co powiedziałaś teraz, jakoś bardzo podsumowuje całość tej rozmowy, że rozmawiamy tak naprawdę o organicznej części zakonu, która żyje swoim życiem, które wnosi też ogromne bogactwo do tej rodziny takiej bliskiej. Bo mamy też dalszą rodzinę dominikańską, tak jak zauważyłaś wcześniej, ale że my jesteśmy ze sobą rzeczywiście bardzo blisko. Ja się z tego bardzo cieszę, odkrywam stopniowo też we własnym życiu trzeci zakon świeckich dominikanów, świeckie dominikanki i mam z tego dużo radości, tak osobiście. Może powiem coś niepolitycznego, ale jest to jakaś zaszłość przeszłości, tak? Jakieś, mówiąc kolokwialnie, trupy w szafie, które mamy w tym zakonie. Ten rozdźwięk pomiędzy braćmi
czy tercjarzami, tak? Czy jakieś takie myślenie osobne, one jest spowodowane oczywiście jakimiś pewnie trudnymi doświadczeniami, jakąś przeszłością, jakimś wzajemnym myśleniem o sobie. Ale jeżeli przełożymy swoje myślenie z poziomu ja myślę, że tak jest, na taki poziom, że my tu jesteśmy zaproszeni przez kogoś innego. To święty Dominik Guzman zaprosił ciebie i mnie i Mariusza, to wtedy wtórnym jest myślenie, jaką ja mam perspektywę. Każdy z zaproszonych do tego miejsca posiada ten charyzmat. A które to jest miejsce w tym zakonie? To chyba to już nie jest nasza sprawa rozliczać, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie. Tak myślę. Zresztą ja jak wchodziłam do fraterni, to ja miałam absolutnie głębokie przekonanie, że wchodzę do zakonu. A fraternia jest miejscem tego zakonu, w którym ja się mogę zadomowić. I tak myślę do dziś. Mariuszu, czy chciałbyś coś dodać na koniec tej rozmowy? Bo już zapowiadam, że to koniec. Ja bym powiedział, że fraternia jest spełnieniem trochę takiej mojej prehistorii dominikańskiej, bo ja do dominikanów zacząłem przychodzić w liceum. Bardzo mi się spodobało, ja pochodzę ze wsi. Ta liturgia czy kazania były tam na takim poziomie troszkę innym, bym powiedział. I kiedy pierwszy raz przyprowadzono mnie do dominikanów, to była 19 i to była taka wielka 19, kiedy przychodziły tłumy ludzi na tą mszę o 19. Zakochałem się w tym, jak można odprawiać liturgię, w tym, jak można głosić słowo. I tak przewędrowałem chyba wszystkie msze w bazylice, później razem z moją narzeczoną, z moją żoną. Przychodziliśmy na różne msze, ukonstytuowaliśmy się z dziećmi na 10:30, na mszy konwentualnej, bo jak żeby inaczej. I gdzieś równolegle z małżeństwem szło właśnie moje wstępowanie do fraterni, więc to jest właśnie takie równoległe życie, ale życie, które bardzo się przenika i bardzo wzajemnie się ubogaca. Dziękuję wam za rozmowę, a wam dziękuję za to spotkanie wirtualne. I przypomnę, naszymi gośćmi byli Małgorzata Manodo, Mariusz Kumułka z fraterni świętego Alberta Wielkiego w Krakowie. Jeśli ta rozmowa was zainteresowała, napiszcie w komentarzach, gdzie mieszkacie. Postaramy się pomóc wam znaleźć najbliższą do was fraternię. Gdyby w waszych sercach, umysłach kiełkowała myśl, że być może powołanie dominikańskie jest też waszym powołaniem i że chcielibyście je realizować we fraterni Trzeciego Zakonu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. W następnym odcinku rozmowa z Pawłem Koniarkiem o czymś jeszcze bardziej trudnym do pojęcia, czyli o fraterniach kapłańskich naszego zakonu dominikańskiego.